Cześć kochani! Nowy rok przyniósł wiele nowości, a jedną z nich jest cena nowej Dacia Duster trzeciej generacji. Dacia przesłała nowe informacje na temat Dustera, sprawdzimy je oraz skomentujemy. Nowa gama Dustera obejmuje w sumie 4 poziomy wyposażenia: Essential, Expression oraz wyższy poziom, obejmujący 2 różne warianty: Extreme oraz Journey. Zacznijmy od wersji najtańszej, czyli Eco G100 z napędem naprzód o mocy 100 koni mechanicznych i pojemności 1 litra. Silnik zagazowany i skrzyń manualna. To cena 23 750 euro. Następnie silnik TCE 130 z napędem naprzód o mocy 130 koni mechanicznych. To 3-cylindrowa jednostka o pojemności 1,2 litra. I mamy tu ręczną skrzynię 6-biegową z możliwością napędu naprzód. Ten silnik zestawiono z 48V układem miękkiej hybrydy i akumulatorem o pojemności 0,9 kWh. Dacia twierdzi, że ten silnik jest o 10% wydajniejszy i emituje o 10% mniej spalin niż porównywalny układ niehybrydowy. Cena to już 25 350 euro. Dalej mamy ten sam silnik, ale z napędem na 4 koła i cena to 27 550 euro. I najmocniejsze zestawienie jak do tej pory to silnik hybrydowy 140 i chyba najwięcej osób czeka na wykazanie się tego modelu podczas realnej jazdy. Układ ten jest znany z Jogera oraz Renault Clio i Captur. System składa się z 4-cylindrowego benzyniaka o pojemności 1,6 litra i 94 koni mechanicznych i 2 motorów elektrycznych o mocy 49 koni mechanicznych. Bateria ma pojemność 1,2 kWh. Łączna moc systemowa, którą mamy do dyspozycji, to właśnie te 140 koni mechanicznych, a przekładnia to zelektryfikowany automat z napędem naprzód. Dacia twierdzi, że hybryda zapewnia mniejsze zużycie paliwa nawet o 20% w cyklu mieszanym i nawet o 40% w jeździe miejskiej, gdzie samochód może pracować w trybie pełni elektrycznym przez 80% czasu jazdy. Tymczasem silnik diesla będzie oferowany w krajach Afryki Północnej, ale niestety nie w Europie. Warto wspomnieć, że ten silnik zawsze uruchamia się na napędzie elektrycznym i cena tego silnika prawdopodobnie z podstawowym wyposażeniem, bo jak do tej pory nie zostało jeszcze to zaktualizowane na stronie, wynosi 28 900 euro. Powyższe ceny są cenami brutto. W przeliczeniu na złotówki mamy kolejno: pierwsze zestawienie Eco G100 z napędem naprzód 100 koni i pojemność 1 litra, skrzyń manualna, cena to ponad 103 000 zł. Następnie TCE 130, napęd naprzód 130 koni i pojemność 1,2 litra, skrzyń manualna, cena to ponad 110 000 zł. Później TCE 130, napęd na 4 koła, 130 koni i pojemność 1 litra, skrzynia manualna, to cena niespełna 120 000 zł. Oraz najmocniejsza oferta to hybryda z napędem naprzód, 140 koni i pojemność 1,6, skrzyń automatyczna, cena takiego wariantu to ponad 125 000 zł. Niebawem zostanie zaktualizowana polska strona, a tam ujrzymy prawdopodobnie te ceny, które wymieniłem w przeliczeniu na złotówki. Najtańszy wariant to 23 750 euro. Natomiast ostatnio zostało wspomniane, że samochód nie przekroczy w najgorszym wyposażeniu 20 000 euro. Niestety nie udało się tego dotrzymać słowa. Zobaczymy, jak będzie dalej. Podzielcie się swoją informacją na temat tych cen, tych wariantów w komentarzu. Dacia Duster trzeciej generacji powoli opuszcza swoje linie produkcyjne. Najnowszy SUV ma szczególne znaczenie dla rumuńskiej marki. Nawiasem dodam, że aż 97% oglądających nie subskrybuje kanału, do czego gorąco zachęcam. Zatem kontynuujmy. Począwszy od pierwszej generacji w 2010 roku, Duster cieszy się ogromną popularnością. Od tego roku z taśmy produkcyjnej zjechało ponad 2 miliony egzemplarzy. Duster to auto z terenowym charakterem i sprawdzoną technologią Renault. Do dużej popularności tego modelu Dacia przyczyniła się również jego cena, co spowodowało tak ogromną sprzedaż. Nowa Dacia Duster ze swoimi napompowanymi nadkolami, szeroką osłoną chłodnicy, płaskim grillem, nowym logo marki i LEDowymi światłami w kształcie litery Y wygląda przebojowo. Spójna sylwetka zawieszona na dużych, nawet 18-calowych kołach jest przy tym pełna sztuczek stylistycznych. Terenowe proporcje, komfort podróżowania z równoczesnym obniżeniem poziomu drgań i hałasu to zaleta zastosowania nowej platformy CMF-B. Architektura przyczyniła się także do zmian w wymiarach. O ile długość całkowita tego modelu niemal nie uległa zmianie i wynosi 4343 mm,
to poprzednik miał 4341 mm, natomiast rozstaw osi skrócono o 16 mm. Mimo to w kabinie jest więcej miejsca, a bagażnik urósł. Ma teraz 472 litry pojemności, poprzednik oferował 445 litrów. Oparcie tylnej kanapy jest składane w proporcjach 60-40. Złożenie jej powoduje, że pojemność bagażnika wzrasta o kilkadziesiąt procent. Kierowca ma przed sobą cyfrowe zegary z 7-calowym wyświetlaczem, a na szczycie konsoli środkowej umieszczono ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala i wysokiej rozdzielczości do zarządzania nowym systemem multimedialnym, który oferuje bezprzewodową obsługę Android Auto oraz Apple CarPlay, jak również zdalne aktualizacje. Tak jest oczywiście tylko w bogatszych odmianach. W bazowym wariancie Essential nadal znajdziemy klasyczny zestaw wskaźników z 3,5-calowym wyświetlaczem oraz uproszczoną wersję pokładowych multimediów. Po raz pierwszy Duster oferuje pokrętło z 5 trybami jazdy. Tryb Auto, układ rozdziela moc między przednią i tylną oś w zależności od przyczepności nawierzchni i prędkości. Tryb Śnieg optymalizuje tor jazdy na śliskich nawierzchniach. Dzięki specjalnym nastawom układu kontroli toru jazdy ESC i układu zapobiegania poślizgowi kół. Tryb Błoto-Piasek do jazdy po luźniejszych nawierzchniach, takich jak błotniste lub piaszczyste drogi. Tryb Off-Road oferuje najlepsze możliwości jazdy po bezdrożach i pokonywania trudnych odcinków dróg. Pod względem możliwości jest on bardziej zbliżony do trybu 4x4 obecnego Dustera, ale bardziej zaawansowany z funkcją automatycznego rozdzielenia momentu obrotowego na przednie i tylne koła, w zależności od wykrytego stopnia przyczepności nawierzchni i prędkości pojazdu. Tryb Eco optymalizuje zużycie paliwa poprzez odpowiednie sterowanie pracą klimatyzacji i osiągami pojazdu. Zapewnia optymalny rozdział momentu obrotowego silnika na przednią i tylną oś, aby ograniczyć zużycie paliwa. Dostosowuje zarazem pracę napędu do warunków przyczepności na drodze. W napędach Dacia stawia głównie na silniki benzynowe. Na polskim rynku zobaczymy jednostkę 1.0 EcoG o mocy 100 koni mechanicznych z fabrycznym napędem LPG. Pozwoli to na tanią eksploatację i zasięg nawet do 1300 km. Następnie silnik TCE 130. To 3-cylindrowa jednostka o pojemności 1,2 litra i mocy 130 koni mechanicznych. Mamy tu ręczną 6-biegową skrzynię biegów z możliwością napędu na przód i napędu na 4 koła. Ten silnik zestawiono z 48V układem miękkiej hybrydy. I trzecia najmocniejsza jednostka na chwilę obecną to E-Tech Hybrid 140. To układ znany z Joggera oraz Renault Clio i Captur. System składa się z 4-cylindrowego benzyniaka o pojemności 1,6 litra, 94 koni mechanicznych i dwóch motorów elektrycznych o mocy 49 koni mechanicznych. Bateria ma pojemność 1,2 kWh. Łączna moc systemowa, którą mamy do dyspozycji, to 140 koni mechanicznych, a przekładnia to zelektryfikowany automat. Nowa Dacia Duster nie pojawi się z silnikiem diesla, jak i na chwilę obecną zabraknie hybrydy typu plug-in. Podsumowując, nowy design bardzo pasuje Dacia Duster. Auto od wiosny 2024 roku pojawi się w salonach. Duster ma do zaoferowania więcej przestrzeni i komfortu wewnątrz, ale jednocześnie Dacia zachowała format kompaktowego SUV-a. Wraz ze zmianą modelu Dacia prawdopodobnie stanie się zauważalnie droższa, jak wiele innych rzeczy w czasach wysokiej inflacji. W porównaniu jednak z konkurencją nadal pozostaje tania i nadal będzie imponowała. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, jak i zaobserwowania mnie na Instagramie. Link w opisie. Trzymajcie się gorąco. Cześć!